Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Bohaterem dzisiejszego filmu, poradnika, będzie, posłuchajcie, zestaw farb od hiszpańskiej firmy Amo by Mick Jimenez. Jest to, jak sami widzicie, R-set. I powiem wam, że trochę się zastanawiam, ten R-set, co to oznacza, czy to są farby do aerografu, czy do samolotów, tak? Zakładamy, że jest to R-set, czyli do samolotów, bar metal, kolory do samolotów o numerze AMIG, czyli Amo MIG 7216. I to jest zestaw, posłuchajcie, do srebrnych po prostu samolotów. Seria farb, znaczy farby tak zwane metal, color. I tutaj mamy z tyłu, producent nam prezentuje, jakie samoloty możemy malować. Czyli tak naprawdę wszystkie samoloty, które są malowane na srebrno, spokojnie możemy pomalować. Mamy tutaj amerykańskiego Mustanga, gdzie używamy z tego całego zestawu dwóch farb. Możemy użyć dwóch farb, możemy 3-4 użyć, w zależności od naszej fantazji, jaki chcemy efekt uzyskać. Mamy oczywiście tak samo MiGa 21. Mamy tutaj następnie kolejny samolot brytyjski, odrzutowy, czyli po prostu mamy zestaw do wszystkich latających modeli, które były malowane na srebrno w całości lub częściowo. Mamy super zestaw. Jak widzimy, tutaj jest też tak zwany gunmetal, czyli gunmetal color, który nadaje się również, tak jak pamiętacie, ten zestaw do dyszy wylotowej z odrzutowców. Pokazywałem wam poprzednio. I tutaj na przykład do MiGa używamy dwóch kolorów srebrnych, na przykład do brytyjskiego samolotu aż 3 robimy silver, aluminium, polished metal, do Mustanga mamy zaznaczone też tutaj polished metal, tak samo mamy silver, ale jeżeli chcemy sobie ładnie pocieniować samolot, to w tym momencie możemy wszystkich tych 3 kolorów użyć, no poza tym gunmetalem, tak? Który no, chyba słabo by wyglądał na modelu. On jest dedykowany właśnie do przede wszystkim samolotów odrzutowych i do takiego zaznaczenia dyszy wylotowej. A teraz tak, to jest zestaw sklepowy, a to jest mój zestaw prywatny. Ten zestaw był pakowany przez Jose. Taką znalazłem kartkę w swoim pudełku. Pozdrawiam Jose. I teraz tak, mamy farby, proszę bardzo, po kolei. Mamy polished metal 0192. Mamy następnie tutaj, jeżeli chodzi o srebrne farby, silver 0195 i 0194 i to jest mat aluminium, czyli w tej kolejności sobie ułożymy. I oczywiście mamy gunmetal 0045 i tak w tej kolejności sobie ustawię te farby. Wcześniej sobie też przygotowałem, posłuchajcie, taką płytkę. Jest ona zapodkładowana jasno-szarym podkładem i zobaczymy w tym momencie, jak te farby, jaki kolor dają te farby. Możemy sobie później na przykład też pomalować nieśmiertelne skrzydło, jak wygląda na większej płaszczyźnie. W tej chwili w każdym razie przygotuję sobie pierwszą farbę, czyli gunmetal 0045 i zaraz sobie pomalujemy element, no płytkę po prostu. Mam już troszeczkę farby gunmetal wlanej. Tutaj zdejmę jeszcze tą naklejkę, aby móc spokojnie zapisywać numery farb, żebyście lepiej widzieli. Mam zresztą pisak do tego przygotowany i to jest, posłuchajcie, farba 0045. I tu jest gunmetal.
Tak prezentuje się Gunmetal. Tu już całość wypsikam zawartości. A teraz trzeba po prostu przemyć aerograf pod kolejny kolor. Teraz do aerografu będę wlewał Polished Metal, czyli Ammo MIG 0192. Tu sobie zobaczymy 0192 i to jest Polished Metal. Dobrze. Tutaj mam już farbkę przygotowaną. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o malowanie w tej chwili, posłuchajcie, na kompresorze mam ustawiony 1 bar 200, czyli około 16-17 PSI i po prostu w tym momencie uważam, że najlepiej mi się maluje czystymi farbami, bo tutaj nie rozcieńczam tych farb niczym, po prostu po wymieszaniu wlewam, posłuchajcie, farbę do aerografu i teraz przygotuję następną farbę, trzecią. Teraz mamy farbę, która nazywa się Matte Aluminium, jest pod numerem 0194 i jest to właśnie też seria Metal Acrylic Color. Ja tutaj sobie też zapiszę, że to jest 0194 i tu jest Matte Alu. Widać, że jest zupełnie inny odcień tutaj. Bardzo jasny kolor, taki właśnie aluminiowy. Już widzicie, jakie są różnice między farbami. Teraz nam została ostatnia farba, Silver, i zaraz zobaczymy, jak ta farba, jaki ma odcień. Jeżeli chodzi o mycie aerografu, nadal używam, powiem wam, płynu czyszczącego Pure, ta WB, czyli taki średni, ale bardzo dobrze czyści aerograf po farbach, posłuchajcie, przynajmniej ja na razie zauważyłem, akrylowych. Nie mam z tym żadnego problemu i mogę każdemu go śmiało polecić. Teraz bierzemy Silver, przygotowuję tą farbę i malujemy dalej. Farba jest nalana. Jest to ta farba właśnie 95 Silver. I teraz uwaga dla kogoś, kto nie malował, ewentualnie bardzo rzadko maluje, ewentualnie migami nie malował, ammo farbami, to powiem wam, że zawsze, jeżeli wymieniacie kilka, będziecie używać w ogóle srebrnych farb, takich metalicznych, do których też się właśnie gunmetal oczywiście kwalifikuje, to trzeba bardzo dobrze następnie umyć aerograf, żebyśmy nie mieli po prostu takiej metalicznej poświaty, na przykład na zielonym macie, tak? Czy na czarnym też kolorze, jak ktoś będzie właśnie malował Mustanga. Mustangi miały takie albo czarne, albo ciemnozielone, ten kamuflaż amerykański, właśnie nos pomalowany, żeby nie szło, nie było odblasku. To naprawdę zawsze trzeba dobrze aerograf po wszystkich metalicznych
kolorach, posłuchajcie, umyć, wylać tą farbę i najlepiej do danego producenta używać tego samego rozcieńczalnika, zmywacza, przepraszam, ewentualnie taki, który jesteście pewni, że umyje. Ja jestem na przykład piórem, bardzo z pióra zadowolony, ale na przykład oczywiście do umycia będę też używał cleanera Amomiga, tak? To już jest taki finał, jeżeli chodzi o malowanie właśnie tutaj tym zestawem akrylowym. Teraz należy go dobrze sobie po prostu aerograf bardzo dobrze wymyć w ten tak zwany barbarzyński sposób, ale nie można tutaj na maksa tego wszystkiego przyciskać na przykład, tylko powolutku sobie wypłukać z kanału przede wszystkim farbę, żeby nam nic tutaj nie zostało, a już jeżeli jest praktycznie bardzo czysty aerograf, jakieś tylko takie delikatne są zabrudzenia, powiedzmy, wychodzą z płynem, należy go dobrze po prostu wypłukać płynem, zlać ten płyn później do zbiorniczka, na przykład takiego. I popatrzmy, no to już będzie to wszystko, posłuchajcie. Bohaterem dzisiejszego poradnika były zestaw metalicznych farb akrylowych od Amo by Mick Jimenez. Teraz ja jeszcze pokuszę się, nie zapisałem jaka, to jest farba oczywiście. I tutaj ta ostatnia, to jest oczywiście Silver i to jest 0195. Tutaj jak mamy na przykład już czysty, suchy aerograf, to możemy sobie po prostu wysuszyć farbę dmuchając aerografem, ale delikatnie, nie to, że tak po prostu na maksa dmuchać na tą farbę. Pamiętajmy, że też pod wpływem dużego ciśnienia farby mogą matowieć, ewentualnie niektóre mogą też dostawać połysku, na przykład czysto matowe. To zależy też od płynu. I ja teraz wezmę sobie jedynie nasze nieśmiertelne czarne tło, na którym pokazuję Wam unboxingi. Żeby jeszcze lepiej zobaczyć te kolory. A więc tak, pierwszym kolorem tutaj, no to jest ten gunmetal, tak? Farba o numerze 0045. Ciemna farba z połyskiem. Drugim kolorem jest polished metal, mat, tak? Dobrze mówię? Polished metal, czyli tu jest to jest taki odcień srebrnego. To jest, mówię o tym kolorze. Następnie jest mat aluminium, jasny taki kolor, który ma, świeci się, ale nie jest to jakiś maksymalnie świecący kolor. Silver. Ostatni ten kolor. Tak one się mienią, tak wyglądają na czarnym tle, mniej więcej. I powiem Wam, że używając tych farb można naprawdę niezły efekt uzyskać, malując, no nie wiem, Mustanga, no ale więcej by było na przykład w samolotach z lat powiedzmy 60., 70., tu gdzie one były takie mocno srebrne, bo w tej chwili troszeczkę już lata 90., ale na przykład tak jak właśnie pokazywałem tutaj samoloty, na przykład dorwać polskiego MiG-21, czy ten brytyjski odrzutowiec, no to byłby z tego naprawdę niezły efekt. No i oczywiście na przykład Mustang, Leiting, mówię o tym dwusilnikowym amerykańskim Leitingu 1, można, czy nawet latającą, niektóre bombowce były też na przykład latające fortece malowane na kolor srebrny i można z tego uzyskać niezły, fajny efekt. Moi mili, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że kilku osobom podpowiedziałem, poradziłem coś. Malowałem farbami właśnie Amo by Mick Jimenez, akrylowe farby, których niczym nie rozcieńczałem. To było malowanie
po prostu bez rozcieńczenia. Chciałem Wam pokazać, jak wyglądają kolory, jakie powstają kolory. Pamiętajcie, że kolory, odcienie mogą też różnić się od siebie w zależności od proporcji, na przykład rozcieńczalnik, farba. Czyli na przykład im więcej na przykład damy rozcieńczalnika, ona będzie wtedy bardziej taka rzadka, transparentna i ten odcień może być różny. I warto sobie właśnie zrobić na takim plastiku, na takiej płytce plastikowej, powiedzmy taki próbnik nawet, że na przykład napisać, że tu jest czysta farba, tak? Gdzieś sobie zrobić na przykład 2:1, tak? Czyli dwie części, na przykład 1:1, tak? Czyli te same ilości farby co rozcieńczalnika, czy 2:1, czyli rozcieńczalnika było 2 razy więcej i na przykład z bliska malować, z daleka, to też różne odcienie możemy uzyskać. I pamiętajcie, jeżeli na przykład będziemy coś cieniować, nie było samolotów takich czysto srebrnych, zresztą jak zdjęcia oglądamy, to widać, że one mają różne zabarwienie, powiedzmy, niektóre płytki, bo zostały wykonane na przykład z innego metalu, były wymienione, niby aluminium, ale nie to samo. Pozostawiam Wam tą decyzję, szukajcie zdjęć, oglądajcie sobie i można fajnie pomalować samochody. Pozdrawiam też jeszcze raz Jose, który pakował mój zestaw farb. Zapraszam osoby, które nie subskrybują mojego kanału, do subskrypcji. Oczywiście zestaw farb jest w moim sklepie pod adresem www.tankmodels.pl. Link w opisie. Pamiętajcie, że jesteśmy też na Allegro. Jak wpiszecie ciągiem Tank Models, to znajdziecie aukcje moje na Allegro. Ona będzie się poszerzała cały czas o więcej produktów. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.